korporacji. Byłem pracownikiem w dużej korporacji logistycznej przez 13 lat bodajże, aż tam chyba rok po COVID-zie, więc 13 lat siedziałem za biurkiem w piwnicy przy samej bramie wjazdowej, więc jak te tiry wszystkie wjeżdżały, to wszystkie monitory tak drżały, nie? A potem po COVID-zie firma chciała, żebym wrócił. Ja stwierdziłem, że przy takim biurze, jakie sobie zrobiłem, już żadne inne mnie nie zadowoli, więc powiedziałem, że ja nie wrócę. Aż w końcu rok temu, we wrześniu, zrezygnowałem całkowicie z wszystkiego i zająłem się tylko i wyłącznie farmą. Wow! Więc to jest taka historia i to też właśnie najlepsze jest to, że poza swoim hobby, jakim jest przyroda, czyli zakładanie akwariów, ogrodów i tak dalej, poza tym ja nie miałem żadnego wykształcenia. Żadnego tak zwanego backgroundu ogrodniczego, nie? I z pasji wszystko się przerodziło w takie źródło utrzymania, ale na moich zasadach. I teraz chyba już bym nigdy już nie wrócił. Znaczy, powiedziałem, że musiałoby mnie chyba życie naprawdę przygiąć, żebym musiał wrócić do poprzedniego życia, nie? Prusinowiczki. Prusinowiczki. Telefonicznie rozmawiając o tej nazwie, mało kto potrafi wymienić. Prusnosiczki, prufowiczki, nikt nie potrafi. Tego nawet Polacy, więc nie musi się niczym przejmować. No, pogoda nie powinny być deszcz, ale okazało się, że mamy deszcz. Dla roślin dobrze, urośniemy, będziemy wyżsi. Dobra. Włosy urosną i tak dalej. Ja jestem pod Łodzi z moją rodziną, ale myślałem, że przy okazji będę, bo wielu ludzi na mój kanał poleca tego miejsca do mnie, że trzeba jechać tam. A nareszcie znalazłem chwilę, żeby tu przyjechać, ale jest deszcz, więc to będzie takie ekspresowe, niedzielne rano nagranie dla was. Mam nadzieję, że wam się podoba. Nazywam się Kamil Nowicki, znajduję się w miejscowości Pruśnowiczki i to jest miejsce, w którym wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o naszą farmę, ogród i całe nasze dotychczasowe życie. Więc zapraszam Cię do środka i oczywiście z racji tego, że jest wcześnie rano, to przedstawię, że mamy bardzo ekstra rodzinkę. Jestem ja, moja żona Magda, moja mama Wiesia i nasza dwójka dzieciaków Lena i Tymon, które bardzo intensywnie uczestniczą w naszym życiu, takim ogólnym, farmowym i tak dalej. Rozwijamy się wszyscy razem w tym jednym miejscu. I bardzo lubię mać takie różne, mamy ule, co to w ogóle jest bergamutka? Bergamutka. Co to jest? To jest włoskie, jak Bergamo. To jest takie lotnisko w Milanie, Ale nie, w Mediolanie. my w Polsce mamy coś takiego jak Pan Kleks, kojarzysz? Okej. I tam była taka piosenka na wyspach Bergamutach, podobne i to jest wyspa Bergamutka była. Pierwotnie była wyspa Bergamutka. Żona założyła działalność, która miała na celu zabawianie dzieci, muzykalnianie dzieci, plastyczne zabawy dla dzieci. I my byliśmy taką wyspą bergamutką, która się pojawiała i znikała. Pojawiała się tam, gdzie były dzieci i przynosiliśmy im szczęście. Więc została Bergamutka. A potem, jak przyszedł COVID i nas troszkę wycięło z interesu, powstał ogród Bergamutka, czyli miejsce, w którym jesteśmy teraz. To jest ogród przy naszym domu. A tutaj mamy taki model, niektórzy mówią, że to skandynawski, zagraniczny, tak jest. To jest nasz sklepik, w którym sprzedajemy nasze wszystkie produkty. Pierwotnie tutaj przy drodze stał taki parasol ze stanowiskiem takim zbity, taki regał, ale z racji tego, że mamy bardzo ruchliwą drogę, to ten parasol po 2 przejazdach ciężarówek się złamał. I to wszystko stało na słońcu. Więc stwierdziłem, że trzeba coś wymyślić. Więc w ogrodzeniu wybudowaliśmy taki sklepik, który jest samoobsługowy. Jest praktycznie czynny 24 godziny na dobę. Mamy lodówkę, są ceny, więc klienci mogą sobie przyjechać o każdej porze dnia, no i z reguły nocy, aż do wyczerpania zapasów. Mają wszystkie informacje wypisane, co i jak, mają... Więc to jest taki schemat jest bardzo otwarty i... Nie boisz się o kradzieży? Gdybym mieszkał w dużym mieście, to bym może bał się trochę takiej młodzieży, która coś tam może popsuć. To może i bym się bał troszkę, ale że z racji, że jesteśmy na wsi i przyjeżdżają tutaj konkretni ludzie, to jakoś się nie obawiam. Ale nawet gdyby, to trzeba sobie wliczyć koszt pracownika, żeby tutaj stał, to nawet jak ktoś weźmie mi jednego pomidora więcej, to i tak nie jestem stratny tak jakoś bardzo, nie? Zresztą i tak zawsze mówię, z racji tego, że to są rzeczy uprawiane w sposób naturalny, ekologiczny. Niektóre są podgryzione, więc zawsze mówię, żeby dokładali sobie więcej,
bo zawsze coś może być do odkrojenia i tak dalej, nie? To wszystko zostało zerwane dokładnie wczoraj na wieczór, żeby od rana było. Ale wczoraj, z racji tego, że piątek, sobota są dosyć takimi mocnymi dniami, więc to jest ta lodówka jest uzupełniana ze 3 razy, a w międzyczasie jeszcze ludzie przyjeżdżają na pole, bo niektórzy przyjeżdżają z rodzinami, a z racji tego, że my jesteśmy bardzo otwarci, nie jesteśmy jak tacy tradycyjni rolnicy, że sprzedajemy tylko w sobotę na rynku, a w tygodniu w ogóle nas nie ma. Do nas przyjeżdżają ludzie cały czas z dziećmi. Chcemy, żeby do nas ludzie przyjechali, żeby zobaczyli, bo jak zobaczysz, jak pojedziemy zaraz na farmę, to nie jest zwykłe pole. Tam jest, ja tak zawsze mówię, tam jest po prostu ładnie. Zostało to zrobione, pracowałem 12 lat w piwnicy, że stwierdziłem, że chcę sobie zrobić biuro na swoich zasadach i tam jest po prostu ładnie. Teraz jesteśmy w ogrodzie, to jest taki ogród trochę dziki. Generalnie ta ziemia to jest moja babciowizna, można by tak powiedzieć. Ja to Babciowizna! Pierwszy raz. Ja lubię to. Bo wszyscy mówią ojcowizna, nie? A ja to dostałem po babci. Tak naprawdę dostała to moja mama, a potem dostałem to ja. Więc w tym ogrodzie robiliśmy takie właśnie imprezki i bardzo ludzi tutaj do nas przyjeżdżało. Czasami weekendami to były setki ludzi. A z tego, że ja jestem taki bardzo przyrodniczy od zawsze, akwaria, zwierzęta zawsze były u mnie w domu, więc postanowiłem, że ja się zajmowałem tym ogrodem. Cały ten ogród zrobiłem sam, zbudowałem sam, wszystkie takie detale zrobiłem sam. Mam taki zmysł przyrodniczy, bardzo lubię się patrzeć na proces, jak coś dorasta, wsadzam małe roślinki, sprawdzam, czy to pasuje, następnego razu przesadzam i tak dalej, nie? Więc ten ogród z racji tego, że ma taki swój klimacik, jeszcze lampki, to jest generalnie jest miło i przyjemnie tutaj spędzić czas. Ludzie sobie brali leżaczki, kładli, robiliśmy zajęcia edukacyjne, na tarasie były koncerty. Bergamotel dla robaków. Bergamotel, no. Bergamotel. Tutaj mamy willę śmiesznotkę, tam mamy domek szczęśliwych kur, bo tam też kury mamy takie przydomowe. Ale właśnie podczas tego COVID-u, jak tutaj przyjeżdżali ci goście, to tutaj, jak pójdziemy dalej, to był mój pierwszy ogródek. Prowadziliśmy się tutaj w 2012 roku, a w 2013 już był pierwszy ogródek. Więc zapraszam cię za mną. A nie chcesz parasolka? Nie, z cukru nie jesteśmy. Teraz stoi tutaj tunel, ale tutaj był mój pierwszy ogród warzywny. I wszyscy, tutaj był taki płotek, wszyscy rodzice, którzy tutaj przychodzili, to zawsze tak stali przy płotku i patrzyli na te warzywa. I zawsze było pytanie, a może by tam parę buraczków dla dzieciaków? No i tak wszyscy, a może by tak parę? To następna osoba przyszła, a może dla nas jeszcze coś tam? No i w końcu było tak, że w 2023 założyliśmy farmę, czyli była bergamutka, potem ogród bergamutka i teraz jest farma bergamutka. Tutaj, w tym miejscu, gdzie dokładnie stoi tunel, był mój pierwszy ogród warzywny. A teraz od tego roku postawiliśmy tutaj tunel na sadzonki. Ale żeby było ciekawiej, to moje dzieciaki, które mają 11 i 13 lat stwierdziłem, że ten tunel oddam im pod władanie. Taka lekcja ekonomii. Wszystko, co wyhodują stąd, jest ich, ale muszą dbać, pielić, podwiązywać. I wszystko, co zarobią, jest ich. Jest tata podpowiedz, tata to byś jak zrobił, więc ja im podpowiadam, a oni działają. Nie jest może idealnie, bo są, wiesz, bo są wakacje, nie? Dzieciaki chcą mieć fan. Więc a to orlik, a to piłka i te sprawy, więc nie wygląda to jakoś perfekcyjnie, ale to na tym polega, że mają się uczyć. Chcę w nich zaszczepić taką właśnie, że muszą sami dojść do rozwiązania, nie? Bo problem zawsze łatwo znaleźć. Rozwiązanie jest trudniej znaleźć. Ja mam wrażenie, że jestem taki, który właśnie staram się szukać rozwiązań, problemów, a nie szukać problemów. Trzeba mieć tą ciekawość chyba świata trochę, nie? Tak mi się wydaje, że trzeba mieć tą ciekawość świata, kombinować w różnych aspektach właśnie, a może to tak zrobię, a może tak. Nie iść zawsze w tym samym kierunku, nie? Ja raczej zauważyłem, że idę troszkę pod prąd z niektórymi rzeczami. Czasami się udaje, czasami się nie udaje. Ale no to właśnie o to chodzi, że mi się wydaje, że w życiu trzeba próbować różnych rzeczy, nie? Jak chcesz kupić samochód, to obserwujesz różne oferty samochodów, więc zacząłem oglądać właśnie po internetach, ale głównie właśnie tych zagranicznych takich youtuberów, takich jak Charles Dowding, Richard Perkins, Curtis Stone czy Jean-Martin Fortier. No i zobaczyłem, że można trochę inaczej, że to jest trochę egzotyczne dla tych rolników. Tutaj niektórzy to pewnie myślą, że jestem jakimś szarlatanem ogrodniczym, jak widzą, w jaki sposób ja tutaj uprawiam.
Ale no po prostu jak zacząłem w tym 2013 od tego pierwszego ogródka, w którym tu jesteśmy, no to ja nie poprzestaję na tym, że robię coś, tylko szukam, żeby było lepiej, nie? Generalnie, tak jak zawsze swoim klientom mówię, jestem takim rolnikiem, który też jest z tego ogrodu, z tego samego, który dostarcza żywność dla naszej lokalnej społeczności. Nie ma innego. Wszystko na takich samych zasadach i dla nas, i dla ludzi, którzy nas odwiedzają i którzy kupują od nas żywność, nie? Powiem Ci, że ja to zawsze lubiłem, zawsze jakieś historyjki sobie obgadam, zawsze jak z klientami, to uważam, że trochę to jest taki korporacyjny nawyk, że tam wszyscy do siebie na ty sypali i mi jest czasami ciężko jest przejść inaczej, nie? Więc czasami tam rodziny albo jakieś panie po 60, ja tam w pewnym momencie naturalnie na ty przechodzę, więc no, ale to wszyscy do mnie, Kamil, my z moją mamą robimy tak, że sobie jak rozmawiamy z klientami, to między sobą tak stosujemy trochę taki czarny, cięty żarcik i to po prostu lubimy tak do siebie tak pożartować. I jak ci klienci nas słuchają, to wszyscy się śmieją, no i wszyscy czują, że my jesteśmy ci swoi, nie? Ale jest piękny tutaj. Kiedyś przyszedł do nas po kolędzie, jak to mówią, proboszcz do nas przyszedł po kolędzie i my wtedy powiedzieliśmy, że mam bardzo mało miejsca, że trochę się tu nie mieścimy, że trochę jest za dużo zniszczeń, że może byśmy się wynieśli. I on mówi, a to ja mam miejsce takie. No i pojechaliśmy właśnie tam, gdzie pojedziemy teraz na farmę i tam już zostaliśmy, nie? Nie prowadzimy tam zajęć, trochę się tam pozmieniały plany. Plan był taki, żeby zrobić dużą, starą osadę wiejską. Coś takiego jak w Ziołym Zakątku, taki dom, stodołę postawić jedną, żeby farma, bo farma generalnie ma też taki edukacyjny trochę charakter, ale głównie dla dzieci. My chcemy pokazać dzieciom, jak wyglądała wieś, że były zwierzęta, skąd się bierze mleko, skąd się biorą warzywa, że one są z ziemi i tak dalej. Więc to jest dla nas cel i dlatego chciałem właśnie mieć taką farmę edukacyjną, ale z racji tego, że mamy też część rozrywkową, czyli koncerty z muzyką na żywo. Moja Lena śpiewa, moja Magda śpiewa, mój syn gra na perkusji. Mają swój zespół Fazak. Pilnujcie ich, już mieli pierwszy koncert, więc na pewno może jeszcze będą po podsiadło na Narodowym, może będziecie przychodzili. Ja im kibicuję. My staramy się robić, ja staram się mówić dzieciakom, że trzeba marzyć wysoko i robić wszystko, żeby się spełniło. Ja kiedyś Magdzie powiedziałem, jak Ciebie oglądałem, powiedziałeś, zobaczysz, Ramzy kiedyś przyjedzie do nas. I co? I Magda dzisiaj siedzi, pijemy sobie kawkę i mówisz, no spełniasz swoje marzenia, przyjechał. To był marzenia. To znaczy, to było stwierdzenie, bo jest to, a może i to można nazwać marzeniem, nie? Bo generalnie ta farma rozrosła się teraz do takich etapów, że można powiedzieć, że stałem się troszkę medialną osobą tutaj w okolicy. Widzę. A gdzie jesteśmy teraz? Jeździliśmy około 3 kilometry, tak? Tak, 3 km plus ogród Bergamutki, 3 km dalej farma Bergamutka. Są dwie nazwy, ogród i farma. Więc te same produkty są tutaj niż... Tak, w obydwu sklepikach są te same produkty. Czasami jest tak, że niektórzy przyjeżdżają tam do Pruśnowiczek, nie ma czegoś tutaj, to ja mówię, to jest na tyle blisko, że wpadajcie do Mikołajewic. A czasami nawet jest tak, że jak nie ma czegoś akurat tu i tu, a my jesteśmy na polu, to zawsze mówię, no to podejdźcie, to my wam zerwiemy. Niektórzy, dużo osób jest tak, na przykład wczoraj było parę osób z dziećmi, to możemy wyrwać? Ja mówię, możecie, jasne, macie tutaj, pokazałem im jak i sami wyrywają, nie? Więc to nasza otwartość jest naszym atutem tutaj, nie? I znajdujemy się na naszym polu, z którego czerpiemy wszystkie nasze produkty. I tutaj, że tak powiem, to nie jest zwykłe pole, jak ja to mówię. To pole ma nie tylko dawać owoce, to pole ma cieszyć, ma wyglądać, to ma być taki efekt wow, że jak przyjeżdżasz, mówisz, kurczę, jak to ładnie. To nie jest zwykłe pole, nie? I taki efekt mam wrażenie, że osiągnąłem. I co? Uprawiamy w takim stylu market garden, tak? Dużo jest takich gospodarzy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych to się nazywa market garden, czyli raz, dwa uprawiamy, mamy masę różnych warzyw i owoców, stosujemy techniki raczej regeneratywne, ekologiczne. My to stosujemy taki miks, bo ja lubiłem oglądać właśnie Charlesa Dowdinga, który stosuje ściółkowanie kompostem. Richard Perkins, właśnie typowy market garden, on nie przekopuje. Ale na przykład Curtis Stone ze Stanów Zjednoczonych czy Jean-Martin Fortier z Kanady, oni już stosują, to jest bardziej ich model. Ale na przykład tutaj mamy maty, żeby nie było chwastów, ale tam już mamy na przykład ściółkowanie. No to jest miks wszystkiego, bo chciałem zastosować wszystkie te metody, sprawdzić, która się najlepiej uda, która jest na przykład pod arbuzy, która pod pietruszka, która pod ogórki, która pod borówki. Na przykład tam będą borówki, w tym roku będą sadzone, nie?
Tutaj mamy taką często spotykaną w Stanach Zjednoczonych U-Pick Flower Farm, nie? Czyli tutaj są kwiaty na bukiety cięte, w sklepiku są nożyczki i każdy może sobie przyjść i sam ściąć bukiet. Na przykład wczoraj dwie małe dziewczynki zerwały sobie bukiety, z całej farmy mogą przejść i wszystkie kwiaty jakie są mogą sobie zrywać, nie? A ty jesteś jedyna osoba, która pracuje tutaj? Nie, nie. W tym Masz roku, pracownicy? w tym roku jest inaczej. To znaczy od samego początku działam tutaj z moją mamą, Wiesią. Moja żona z tego, że ma swoją działalność, to ona od czasu do czasu tutaj jak jest w stanie to pomaga. Dzieciaki czasami moje wpadają, ale w tym roku Anielskie Ogrody, byłeś u nich. Byłem. No to weszliśmy z nimi we współpracę, czyli oni mają kurs ogrodniczy, a u nas ci przyszli ogrodnicy mogą zrobić praktyki, więc mamy sporo praktykantów, którzy nam ułatwiają trochę pracę, nie? Super. Czyli farma daje jedzenie, daje radość, daje rozrywkę i edukuje. Nie tyle edukuje dużych ludzi, co edukuje też bardzo dużo młodych ludzi, bo na przykład jeszcze do końca lipca przyjadą tutaj 4 grupy przedszkolne. Pokazujemy dzieciakom, jak uprawiamy, że na przykład tutaj mamy całą grządkę, która jest tylko dla dzikich zwierząt. Czyli wszystko, co wyrośnie, oczywiście małe dzieci też traktujemy jako małe dzikie zwierzęta, bo one tutaj wchodzą i wszystko podjadają, jak jest świeże, nie? Czyli jak są borówki, to przelatują przez kwiaty i borówki, nie? Jest bardzo duża bioróżnorodność. Tutaj są setki różnych gatunków roślin. I patrzcie, mamy tak naprawdę, niektórzy powiedzieli, rolnicy, że po co ci te pasy trawy, nie? No ale właśnie o to chodzi, żeby to wyglądało. I mamy cały przekrój warzyw, mamy wszystkie te podstawowe warzywa, tak, żeby każda rodzina, jak przyjedzie, to mogła sobie zjeść obiad z tego, co akurat wzięła, nie? Więc to praktycznie sam standard taki polskich warzyw, nie? Niesamowite. Więc ty i twoja mama zajmujesz się ten Tak. cały teren? Tak, plus teraz praktykanci są jeszcze, nie? No ale zobacz to, jest trawnik i fioletowa kapusta, no wygląda fajnie, nie? Jest kontrast, jest taki, że jak się idzie, to jak się pracowało 12 lat w piwnicy, to jak się coś takiego nagle ma, to jest super. Nawet jak przyjeżdżasz z dzieciakami, kurczę, nie? Nie ma całej kapusty, tylko tutaj całego pola kapusty, tylko jest wszystkiego po trochu. A masz traktor? Mam traktor, ale ten taki, za którym się chodzi, walk behind tractor. No. Mini traktor. Tak, mini traktor, coś takiego jak właśnie Jean Martier. Ale no właśnie to są takie wybory, że start takiej farmy to jest taki dla osoby, która nigdy się tym wcześniej nie zajmowała, to jest duży taki strzał finansowy, że trzeba naprawdę bardzo dużo zainwestować pieniędzy na sam start. Oczywiście można zrobić to po kosztach, ale to wtedy jest darmowa siłownia, bo trzeba wszystko robić rękami, nie? A jak chce się na przykład pomidory, no to lepiej mieć tunel, porządny tunel. Jak chce się mniej chodzić albo pomagać sobie sprzętem, no to przydałby się ten traktor. My tego traktora jeszcze nie mamy, no ale na przykład jakbyśmy chcieli załadować kompost czy obornik, to łycha by się przydała. Być może to będzie jakiś kolejny zakup. Bo dzierżawisz ten teren tutaj. Tak, my jesteśmy przykładem takim, że nie trzeba mieć swojej ziemi, żeby uprawiać taki ogród, nie? My to dzierżawimy od kościoła, od archidiecezji łódzkiej. Czyli wydzierżawiliśmy, tutaj jest około 70 arów. Ten kościół tam. Tak, tam mamy taki piękny kościół barokowy, akurat jest w trakcie renowacji, tu obok jest plebania, a tutaj jesteśmy my. I tu była łąka, tu się nic nie działo, tu była łąka, haszcze była 2 razy koszona w ciągu roku i to wszystko, nie? Bo to były takie poważne decyzje, że okej, teraz rozwijamy, będzie więcej areał, bo miałeś cały... 70 metrów, a teraz mam 1000 razy więcej. Tak. To był taki moment w życiu, kiedy zdecydowałeś, że okej, ja będę naprawdę starać się robić to, żeby utrzymać rodzinę. Tak, tak. No to jest to ryzyko, które ciężko niektórym jest ponieść, nie? Tym bardziej jak ma się 2 dzieci, czy tam w ogóle jak ma się dzieci, to trzeba podjąć tą decyzję i zaryzykować. I ja jak pamiętam, że jak przed odejściem z pracy, to ta decyzja było zapytanie do żony, że czy mogę spróbować, nie? No i spróbowaliśmy i generalnie jesteśmy taką rodziną, która lubi ryzykować i to ryzyko na razie nam wychodzi na plus i nam się powodzi tutaj, nie? Wow. Tam są kury w ten... To Tak, jest taki kontener. Generalnie w tym kontenerze morskim w tym roku są kury. Jest przystosowany, tak, zaraz możemy tam pójść. To jest świeży temat. Tutaj w zeszłym roku jeszcze rosły ziemniaki. Ale postawiłem ten kontener z tego, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na jajka, takie porządne jajka.
Więc zrobiliśmy, za chwilkę powinno się, bo drzwi są automatyczne, za niedługo powinny się te drzwi otworzyć i te kury, tam jedna uciekinierka jest, powinny wyjść. I ten kontener powstał w tym roku, jajka tak prawdopodobnie od października, bo od młodych kur zaczęliśmy. I zobaczymy, to jest testowy taki rok, nie? A chcesz pokazać? Bo ja Jasne. nigdy nie widziałem kurnik w kontenerze. To jest coś To jest- nowego. Powiem ci, Skąd taki pomysł? chodź może tędy. No generalnie nie mam miejsca, jest taki trend teraz właśnie wśród takich rolników jak ja, że mobilne kurniki. Ja nie mam miejsca, nie mam przestrzeni, nie mam pola. Gdybym miał może jeszcze z hektar, to może bym się w to bawił. Ale jeśli nie mam, to wolę mieć takie ogrodzenie, które nie jest stałe, permanentne i wolę sobie je na przykład przestawiać. Jak będę chciał je wpuścić tutaj, to po prostu przestawię siatkę i puszczę je na te haszczory, żeby one wyjadły tą trawę i te chwasty i oczyściły mi ten teren. Ale no to był taki po prostu, można było zbudować z drewna, nie? Tylko z racji tego, że to nie jest mój teren i by się okazało, że muszę stąd uciekać, to ja to pakuję na tira i przewożę w inne miejsce. Dzień dobry pani. Ale musiałeś budować te okno, żeby było światło tam? Okna są głównie wybudowane po to, ponieważ to jest kontener i jak jest słońce, to on potrafi się bardzo mocno nagrzewać w taki zamknięty. Więc okna są po tej stronie, po lewej stronie, a po prawej stronie są z tamtej strony. Więc nawet jak jest gorąco i tamta ściana się nagrzeje, tu jest chłodna i robi się ruch powietrza, przewiew jest. I tym korom, niektórzy mówią, że się gotują te kury w tym kontenerze, nie gotują się, bo jest przewiew, nie? Więc te okna musiałem powycinać. To są rosy. To są takie jedne z bardziej odporniejszych, przystosowanych do naszych warunków kur. Więc to są rosy. Ale macie dwie kontenerzy, tak? To jest kontener taki techniczny. Tutaj po prostu trzymamy paszę, trzymamy jakieś narzędzia, które nam są potrzebne. No, są ciekawskie, chcą wychodzić. To są młode kurki, mają grzędy. To co ja robiłem zimą po prostu. Mają girlandy. Wygląda tak trochę fancy, nie? Ale no ja lubię takie rzeczy. Nie chciałbym, żeby to była taka zwykła skorupa. Tylko podoba mi się, że tak wygląda. Jest wentylator, który automatycznie, jak było na przykład wilgotność będzie za duża, Więc ten drzwi otwiera się automatycznie o danej godzinie, nie? Mnie tutaj nie ma cały czas, no, a kury idą spać kiedy chcą, jak słońce zachodzi, więc na przykład jak teraz jest widno do 21, to one czasami o 21 potrafią dopiero wejść do kurnika. No to nie będę tutaj przyjeżdżał i ich zamykał, tylko robi to automat. A w przyszłym roku, to znaczy, co ja gadam, w przyszłym roku to już tu będzie, ale na koniec tego sezonu chcę postawić tutaj jeszcze drugi tunel, nie? Jeszcze raz powiedz mi, jak długo jesteście, działacie na ten teren? 3 lata. 3 lata. 3 I na lata. początku to było zarośnięte pole. Tak, to była łąka, nie? Okej. I Tutaj się nic nie działo. No to Ale czy jaka była strategia na początku? Czy zawsze był taki plan, że to będzie Market Garden? tak, to od początku było tak, że Market Garden i teraz dodatkowo jeszcze po prostu dochodzą inne atrakcje, nie? Tak powiem, nie siedzimy, nie lubię siedzieć w miejscu. Ja lubię proces. Umówmy się, samo wyrywanie warzyw nie zawsze mi się podoba, szczególnie na ostrym słońcu, ale sam proces, kiedy to wszystko powstaje, kiedy powstaje kontener, przywożą mi bryłę i ja muszę z niego zbudować kurnik, nie? Bo generalnie, na przykład ja jestem technik, elektronik. Potem stwierdziłem, że nie chce mi się siedzieć w tych wszystkich kabelkach i technicznych rzeczach. Poszedłem na turystykę i hotelarstwo, więc mogę być przewodnikiem. A potem stwierdziłem, że wypadałoby mieć jakiś zawód konkretny, więc poszedłem na logistykę na Politechnikę. I teraz skończyłem jeszcze ten kurs ogrodniczy, więc mam 4 wyuczone zawody tak naprawdę, a w międzyczasie jeszcze byłem fotografem i inne takie rzeczy. Więc no, Wow, masz taką niesamowitą energię. więc lubię sobie, czy niektórzy mogą powiedzieć, że lubię sobie utrudniać życie, ale to jest ciekawe, nie? To jakbym miał siedzieć cały czas przed telewizorem, to bym chyba się zanudził na śmierć. No i widzisz, kurki sobie wychodzą, tam jeszcze będą miały dalej pociągniętą to ogrodzenie, na razie nie jest podłączone. No a słuchaj, a tutaj, chodź tutaj, od tamtej strony patrzę, jak widzisz, na polu girlanda, nie? To można pomyśleć, o co chodzi, nie? Przecież miał uprawiać tylko warzywa, a kombinuje z jakimiś supami. To jest miejsce, jak spojrzysz w tą stronę, przyjeżdżasz na wieś. Na przykład jakbyś przyjechał 2 tygodnie temu, przyjeżdżasz na wieś, tu stoi scena, kwiaty, przyjeżdża Francuz z Paryża i tu jest koncert. A tu są ludzie na kocykach, na leżakach i mamy koncert z muzyką na żywo.
i śpiewa tutaj, mieliśmy już 3 koncerty, moja żona robi koncerty dla dzieci. I teraz na przykład najbliższy koncert będzie koncert z muzyką włoską, przyjedzie Włoch, będą przekąski włoskie, więc mamy takie miejsce, że przyciągamy ludzi nie tylko jedzeniem, że mamy coś więcej do zaoferowania, nie? Patrz, i tutaj jest właśnie, bo tu jest kwiaty, tu sobie siedzą na kocykach, jak są porzeczki, to sobie mogą sobie dziubać, słuchać muzyki, dziubać, nie? Tu jest ładnie. Jeszcze jak to się rozkwitło wszystko, to połączenie kwiatów, tutaj koper, tutaj rudbeki, malwy, no jest taki sielski klimat, nie? I tutaj wszyscy sobie na kocykach siedzą, kawkę, niektórzy sobie zabierają jeszcze swoje jakieś rzeczy, to sobie winko się napiją, więc to jest przyjemnie, nie? I okej, mamy strefę. Tu mamy taką bazę, gdzie mamy skrzynki, czy pakujemy to całe jedzenie i tak dalej, czyścimy, więc tutaj jest takie zaplecze techniczne, można by powiedzieć, nie? A tutaj o 12 zawsze jak biją dzwony, bo mamy kościół obok, zawsze o 12 siadamy na kawkę. Okej. No, taki mamy, rytuał. Taki rytuał mamy, że zawsze o 12 jak jest, to mama robi kawę i my sobie tą kawę tutaj razem wspólnie pijemy i jak są praktykanci, to sobie zawsze pogadamy, poznamy się, nie? Więc tak jak widzisz, nie? Jest na przykład tutaj jest rząd drzew, też posadzony przez nas i tu są różne drzewa. Od gruszek, nie jest tak, że jest jednolicie, są gruszki, morele, są jabłonie, śliwki i tak dalej, nie? Są, no generalnie jest przekrój, są maliny, truskawki, papryki, tam dalej bakłażany Holy, i generalnie wow. wszystko jest uprawiane. Tak samo widzisz, maliny są ściółkowane, nie? Naturalną ściółką, czyli z rębkami, ale tam dalej rzeczy już są ściółkowane, te, które są często zmieniane, są uprawiane na matach. Jednak maty, pomimo tego, że są plastikowe, my kupujemy te najdroższe i te najtrwalsze, żeby wytrzymały z nami kilkadziesiąt lat, nie? Kilkanaście przypuśćmy, te 10 lat przypuśćmy, przy dobrym użytkowaniu, składowaniu, to one potrafią tyle wytrzymać. Ale ułatwia nam to pracę przy pieleniu, dzięki temu nie musimy stosować żadnych herbicydów. Mamy na przykład na rzodkiewki mamy specjalne siatki, które chronią przed owadami i no niektóre nie da się uniknąć, że 100% będzie dobra, dlatego my nawet na tablicach w sklepiku mamy napisane, że to może być podgryzione, ale coś kosztem czegoś, nie? Jest smak, na pewno jest natura, mamy dostęp do obornika kurzego, obornika końskiego, więc wszystko mamy tak jak powinno być. Nie stosujemy żadnych środków chemicznych, żadnych środków ochrony roślin, a jedyne nawozy to właśnie naturalne, jakie mamy. A który jest twój najbardziej opłacalny plon? No to najbardziej opłacalne to są pomidory i ogórki. Ale z racji tego, że mamy taki szeroki wachlarz warzyw, to jest tak, że marchewka, jajka, pomidory i ogórki muszą być zawsze, bo do nich ktoś coś dobierze, a to kapustkę, a to sałatę, a to roszponkę, a to rukolę. Wow. No tutaj mamy naszą plantację pomidorów. Wszyscy pytają o pomidory, ale one dopiero się zaczynają, nie? Więc, ale no to tu w tym tunelu wygląda to... Ale są ogromne, No tutaj, niektórzy. spójrz tutaj, nie? No to jest przyjemna odmiana, nie? A jaka jest? Nazwa jest, To jest przyjemna? Nie. Przyjemnie to wygląda, widok tych masywnych pomidorów, nie? I one są potężne. To jest odmiana Rosamunda akurat, Wow. więc no... A które odmiany są najbardziej popularne czy opłacalne? Bo chodzi o to, żeby... Najlepsze są jednak malinówki, malinowe w różnych odmianach. Ważne, żeby było... I to też ciężko jest dogodzić, bo na przykład niektórzy wolą bardziej kwaśne pomidory, niektórzy lubią bardziej słodkie pomidory, więc każdy musi wybrać coś dla siebie. My w większości mamy pomidory malinowe, ale mamy jakieś tam nowości, na przykład tutaj mamy takie ciemne pomidory, nie? Grubsze. Takie brązowo-czarne. Zobaczymy, jak one wyjdą. Tam dalej mamy takie pomidory na przetwory. Niesamowite. I to jest tak, że w tym roku jest wyjątkowo dużo różnych odmian. Trochę nam brakuje przestrzeni, dlatego powstanie drugi tunel, żeby tutaj zacząć od nowalijek, a tam od pomidorów, bo te pomidory już tak naprawdę mogłyby być. Ale z racji tego, że tu rosły wcześniej nowalijki, to musieliśmy te nowalijki najpierw wykopać, a potem sadzić pomidory, więc to jest opóźnienie, nie? Już powinny być znacznie wyższe, już powinny być wysokie i powinny być normalnie już dawno owoce zbierane. Ale no, Wow. to jest trzeci rok dopiero, nie? Więc to jest stopniowy rozwój.
Co roku dodajemy coś nowego. Ile krzaki mamy tutaj? Tutaj jest około 500 krzaków. Z tego ile kilogramów pomidory oczekujesz? Jaki jest plan? Bo to jest biznes dla ciebie, tak? 3,5 tony, może więcej. 3,5 tony. Takie 3,5 tony, to znaczy może nie, może mniej, bo jest dużo, jest jeden rząd cały koktajlówek, nie? No ale tak przypuśćmy te 3 tony jakby było, to by było przyjemnie, nie? Jeżeli nic złego się nie zadzieje, nie? Na przykład w zeszłym roku miałem w tamtym miejscu, gdzie były, teraz ci pokazywałem wcześniej za malinami, miałem pomidory gruntowe i one, były akurat taki okres deszczowy i one wszystkie padły. I to była ciekawostka, powiem ci, że to mnie zaciekawiło. Wstawiłem post o tym, że mi nie wyszło i to był najbardziej oglądany post, miał milionowe zasięgi o tym, co mi nie wyszło, a ja wstawiam tutaj tyle rzeczy, co mi wyszło i nie miało tyle zasięgów, co post, który pokazał, że mi nie wyszło. I widzę, że macie inny... Staramy się wykorzystać tą przestrzeń jak najbardziej, więc tutaj mamy posadzoną, co roku sprawdza nam się to, mamy cebulę cukrową posadzoną, nie? Więc cebula schodzi, jest tak przy brzegu posadzona, no i to daje radę, nie? Szkoda, jeżeli jest możliwość wykorzystania każdego miejsca, tym bardziej, że my jesteśmy ograniczeni powierzchniowo, więc wykorzystanie takiego skrawka ziemi, nawet jeśli to będzie mniejszy albo się połamie szczypior, no to i tak jest korzystniej, nie? Dlatego to też trzeba patrzeć na finanse trochę też, nie? To jest tunel o rozmiarach 8 metrów szerokości na 30 długości, no tam około 4 metrów wysokości, ale jego przewagą jest to, że on ma wpompowaną folię, czyli robi się taki balon, można w nim dłużej uprawiać. Na przykład niektórzy, tak jak ty byłeś ostatnio w Wiejskich Inspiracjach, oni mają geotermię, nie? U mnie też był Boguś z tego, ale nie zdecydowałem się, bo u mnie znowu są boki otwierane. Mam pompowaną folię plus otwierane boki, więc pompowana folia utrzymuje wyższą temperaturę, a jak chcę przewietrzyć, to boki. Pomidory nie lubią takiego stojącego powietrza, bo wtedy się choroby grzybowe trzymają roślin, więc jak jest przewiew, nawet w takie wilgotne dni jak dzisiaj, to jest dla nich korzystniejsze, nie? Być może ta zaraza przyjdzie, ale na pewno przyjdzie wolniej niż w takim zamkniętym tunelu, nie? I ten tunel, pompowana folia pozwala też mi wejść na przykład, że te uprawy są znacznie szybciej i dłużej wytrzymają. Czyli mniej więcej to, co daje geotermia, nie? Tylko, że no, to nie jest najtańsza, że tak powiem, zabawka na tej farmie, nie? To jest już koszt, który właśnie mówię, że trzeba sobie wkalkulować, czy się kupuje tańszy tunel, ale potem walczy z różnymi innymi przeciwnościami, albo kupuje się droższy tunel i później ma się łatwiej, nie? To tak jak w życiu, nie? Albo taniej, a potem się męczysz, albo drożej, a potem masz lżej. Roślina od rośliny jest od ciebie oddalana co 50. Ale na przykład wydaje się ciasno. No tak, no bo jak liście się zagęszczą, to praktycznie jedna roślina zachodzi na drugą. Ale na przykład mam książkę Jeana Martina Fortiera, no to tam jest chyba 30 centymetrów od rośliny. No już dla mnie się wydawało takie przeginka trochę, nie? Że tutaj tu już jest gęsto. To jak urośnie jeszcze taka roślina wysoka, no to jest ciasnawo. Ten ostatni rząd jest tak blisko od siebie, to na przykład jak zbieramy pomidory i idziemy skrzynką, to trzeba iść bokiem, nie? Bo już jest ciężko po prostu tam przejść, jest tak gęsto. A chcesz wspominać, co robisz, jeżeli chodzi o nawóz? Oczywiście masz kury, ale to jest nowy, tak? Tak, ale ja miałem kury jeszcze tam, ale mam jeszcze dostęp do obornika końskiego. Mam znajomą, która ma 3 konie. Nie jest to stajnia duża, więc wiem, że te konie są cały czas na wybiegu i ona zgarnia z wybiegu cały ten odchód i ona do mnie dzwoni, jest dostępny. Więc ja jadę, przywożę do siebie, zakrywam to folią, żeby to nie wypukiwało deszcz tego obornika. No i tutaj jest stosowany tylko i wyłącznie nawóz koński. Ewentualnie jak akurat mam nawóz kurzy, no to po prostu stosuję nawóz kurzy, nie? Powoli kończymy. Ja po prostu miałem taką refleksję, że no, ty utrzymujesz rodzinę w ten sposób. Ty jesteś tutaj codziennie, Tak. a widzisz, co się dzieje, że no, 2 tygodnie temu mieliśmy kilka dni, kiedy było 40 stopni. A teraz no, są te warunki i pogoda się zmienia i trochę, no na początku sezon był taki ogromny suszy. Tak. I jak ty czujesz jako osoba, która ma taki bezpośredni kontakt z roślinami codziennie? Masz takie ciekawe refleksje?
no, obserwujemy cały czas przyrodę i jestem z tego zdania, że nie wszystko da się uratować. Jeżeli na przykład mamy tutaj agres czerwony, to jak było to 40 stopni, to ten agres się ugotował na tych krzakach. I z tego już zbioru nie będzie, nie? Ale ci, co zaczynają na przykład, to mi się wydaje, że taka zasada, że jesteśmy tak szeroko pod kątem takiego materiału, czyli mamy pietruszki, mamy porzeczki, mamy inne agresy, mamy szeroki wachlarz produktów. Więc nawet jak jedno nie wyjdzie, to drugie nas może pociągnąć. Oczywiście nie mamy cen targowych, nie bierzemy żadnych dotacji. Uważam, że dotacje nie są, że to jest niesprawiedliwy podział pieniędzy w społeczeństwie, bo jest bardzo umowny. Więc nie bierzemy żadnych dotacji. Jesteśmy sami sobie panami. Jak coś nam nie wyjdzie, to możemy obwiniać tylko i wyłącznie siebie. I jeżeli chodzi o te rośliny, no to tak jak Ci mówię, że nawet jak jedna nie wyjdzie, to znaczy na przykład jak drzewo wypadło, to znaczy, że nie było jego miejsca, nie? Że przyroda stwierdziła, że ona tu to nie jest dla niej miejsce i trzeba tutaj posadzić coś innego. Certyfikatu nie mamy, bo uważam, że byliśmy certyfikowani, ale zrezygnowałem z tego, bo mam taką mentalność trochę, że chcę być wolnym człowiekiem, nie chcę mieć nikogo nad sobą, nie? A certyfikat, tak jak wszystko, opiera się też na zaufaniu. Więc jak widzisz, niektórzy mają certyfikat i są zamknięci i nie wiemy, co się do końca dzieje w certyfikowanym gospodarstwie, ale są gospodarstwa takie jak moje, że każdy może wejść, zajrzeć w różne kąty, zobaczyć i ocenić. Tylko nikt nade mną nie stoi, nie muszę za to płacić. Więc taki wybór trochę... I też ja nie jestem taką osobą, która lubi działać i siedzenie przy papierkach mnie trochę odstrasza. Nie lubię tego. A byłem sam, bo moja żona ma swoje zadania, więc jak byłem sam, to no nie mój klimat, nie? Są osoby, które ja to szanuję, nie? Każdy ma swoją niszę. Czy ja mam rację, że to wszystko jest nieogrodzone w ogóle? W ogóle. Bo nie boisz się jakiś jeleń, czy jakiś Bywają. kot będą zniszczyć plon, nie? Tutaj no, na przykład tam kapusty są podjedzone przez zające. Tutaj czasami zające się chowają w tych krzeczorach i mi podjadają. No ale no, dzielimy się z przyrodą, nie? Na przykład w tamtym roku nawet mam zdjęcie jak sałaty. Cała grządka sałat wygryziona jest, nie? Z tamtej strony tunelu na samym początku były posadzone śliwki. I na centymetrze dookoła sarny obgryzły korę. No i wiadomo, że tam nie może być, bo tutaj są psy, tu jest pies, więc jak tu sarna wejdzie, to one obszczekają. Ale tam daleko, zobacz te jaskółki, tylko nad tym polem latają. Zobacz, u sąsiada nie ma, tam nie ma, tylko nad tym polem latają. Czy widzisz jakiś potencjał do rozwoju? Czy dla ciebie i waszej rodziny to jest wystarczy i nie chcesz więcej, po prostu chcesz cały czas uprawiać to samo? To znaczy ja bym chciał, szczerze mówiąc. Ja bym chciał, tylko że też trochę przy większym areale już potrzeba więcej rąk do pracy, bo to jest mimo wszystko ciężko. Tutaj jest niecały hektar i tu jest naprawdę dużo pracy. My przez 3 sezony robiliśmy to w dwójkę z mamą tylko. Powiedzieliśmy, że mama uzupełnia sklepiki, a ja całą resztę robię. I to jest naprawdę, żeby to na takim poziomie, wiadomo, że tu nie ma takiej idealnej czystki, jeżeli chodzi o chwasty. Jest tak, że czasami coś kończymy już po sezonie, więc potrzeba ludzi, a mimo wszystko mam rodzinę i dzieci. Ja wiem, że one już są nastolatkami i chodzą z kumplami, jeżdżą do Lutomierska pograć w piłę i tak dalej. Ale mimo wszystko chcę być obecny, mimo wszystko tak w rodzinie, nie? Że z dzieciakami, żeby wiedziały, że tata jest w domu, nie? Więc to, na razie to mi wystarczy, chociaż mam jakieś tam inne, jeszcze jedno pole i to pokazało mi, że jest za dużo już, nie? Ale właśnie chętnie się rozwijamy w takie tematy, że koncerty, że dzieciaki przyjeżdżają. Magda będzie teraz tutaj prowadziła na farmie zajęcia muzykalniające dla dzieciaków, więc całe rodziny mogą tu przyjeżdżać. No to w ten sposób bardziej chcemy się rozwijać, nie? Ja to bym chciał zrobić taką starą zagrodę wiejską, to mi się marzy. Starą zagrodę wiejską, stodoła, koncerty w stodole, sianowisko, kino na sianie. Rozumiesz, belki słomy, tutaj kino, no to takie rzeczy mi się marzą, nie? Zwierzęta, że jest stodoła, tutaj kino, a tu obok na przykład kozy między nami chodzą, albo gęsi, nie? I wszyscy, tak jak kiedyś były domy, przydzielone płotek, a obok były zwierzęta. No to ja bym chciał coś takiego zrobić, żeby te dzieciaki miały kontakt z taką wsią, jaką ja pamiętam, nie?
Bo jak do babci jeździłem i było dojenie krowy, teraz to już tego nie ma, nie? Jak było dojenie krów, to babcia krzyczała mleko, nie? I my z bańki piliśmy, a obok nas koty z miski, nie? I tak to było, nie? Teraz tego nie ma. I ja wspominam to i trochę mi żal, że poszliśmy w tą stronę niestety taką trochę. To jest dla mnie, że tak powiem, w mojej głowie jest to nieakceptowalne, nie? Tutaj krowy jeszcze jeden gospodarz ma, który wypuszcza, ale żeby kupić surowe mleko jest ciężko, nie? A to jest najlepszy smak. I mi się takie coś marzy, nie? Ja to mam takie wspomnienia i te wspomnienia we mnie są. Moje dzieci już nie mają takich wspomnień. No mają pewnie inne, ale też jakieś ciekawe, nie? Też będą coś wspominały, ale ta dzikość, w której my żyliśmy, tutaj w Polsce, w tamtych czasach, jak ja byłem mały, no to już to są rzeczy, których nie da się zapomnieć, nie? Co by się stało, jeżeli miałeś jakieś kontuzje? Masz, nie wiem, 41 lat, powiedziałeś mi? To cię zaskoczę. 41 lat, ale wyglądam... No jesteś bardzo wysportowany Krzepko, tak. człowiek. Ja widzę to, ale jest takie dużo odpowiedzialność i trzeba mieć wiedzę o tyle różne rośliny. Powiem ci tak, że plecy to sobie zniszczyłem pracując przy biurku w korporacji. Tu mam akurat efekty takie, że mnie bolały. Jak pracowałem w korporacji, to minimum 3 razy w roku byłem u fizjoterapeuty. Odkąd pracuję tutaj, nie ma czegoś takiego, że coś, no wiadomo, że czasami coś się dźwignie i coś boli, ale te mięśnie są tak wypracowane. Moja mama tutaj jak pracowała, to zawsze mówi, o boli, boli. W tym roku ani słowa nie powiedziała, że coś ją boli, nie? To jest ten ruch pierwotny, nie? Pierwotny ruch. Musisz na kuckach, musisz się położyć, czasami na kolanach. I to jest wszystko tak rozpracowane, że to się tak wydaje. To jest ciężka praca, ale jak się pracuje cały czas, to wiadomo, że się te ruchy, mięśnie się wyrabiają. Nie boisz się o mieć takiej pracy w starości? Nie, raczej nie. Ja zawsze, ja mojej żonie mówię, że ja raczej będę pracował całe swoje życie, bo ja jestem taki, że nie usiedzę, nie? Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmy o niezwykłych, niekonwencjonalnych ludzi tu w Polsce. Jestem na Patronite, mam Buy Coffee, mam swój fanklub na YouTubie. Możecie dołączyć i wspierać moje działanie, to bardzo mi pomoże. Kamil, bardzo dziękuję za pokazanie Twoje miejsce i podzielenie Twoją historię. Macie tak ładne miejsce. Na pewno będę tu kiedyś wrócić i mam nadzieję, że pogoda będzie trochę jasniejsza następnym razem. Ja się cieszę, że w końcu się zobaczyliśmy. Cieszę się, że ludzie dostrzegają moją ciężką pracę i że w ogóle ja generalnie jestem fanem Twojego kanału, więc połączyło się tak, złączyliśmy się. Cieszę się, że się udało nam spotkać i nagrać. Mimo przeciwności losu, jak widzicie, bardzo mokro. Pięknie. Powiedz ludzi, gdzie oni mogą znajdować więcej informacji o Twoje działania. Możecie nas znaleźć na Facebooku pod profilem Farma Bergamutka, ale też możecie nas znaleźć na Instagramie, również Farma Bergamutka, tak? A także moja strona mojej żony Bergamutka. Tam też zazębiamy się. Ona robi zajęcia muzyczne, które też będą na farmie, więc wszystkie zadania rodzinne są tutaj. Super. To był super. Dzięki, Kamil. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.